Cześć, witajcie. Zapraszam do oglądania kolejnego filmu z serii Naprawy Ekspresu Krups. Dzisiaj ekspres serii AE89. Pokażę Wam, jak szybko można wymienić uszczelkę na trzpieniu tłoka. Od razu przystąpię do rozkręcania części ekspresu, żeby filmu nie przedłużać. Jeżeli macie w pojemniku na fusy dużo wody, fusy są mokre, nasączone wodą oraz kawa jest słaba i nie ma aromatu, to możecie mieć pewność, że jest uszkodzona właśnie ta uszczelka, o której mowa. A to są osłony, które należy zdjąć przed demontażem wkrętów. Właśnie pod tymi osłonami są umieszczone wkręty metalowe. Jak wymienić inne uszczelki tego ekspresu lub podobnego, pokazuję w filmie, do którego kieruję link w górnej prawej stronie ekranu. A w międzyczasie zobaczcie, jak rozkręca się ten ekspres. Następnie wykręcamy kolejne wkręty, właśnie te na dole. Po zdjęciu górnej części możemy wyczyścić wnętrze ekspresu. I dalej wyciągamy kolejne części. W tych miejscach również wykręcamy kolejne wkręty. Po lewej stronie widoczne jest złącze. To złącze odpinamy i wtyk ściągamy. Umożliwi nam to lepszy dostęp do poszczególnych części ekspresu. Mamy teraz dostęp do kolejnych wkrętów ekspresu, które wykręcamy. I teraz zobaczcie, po wykręceniu tego wkrętu, moment kluczowy. Należy nacisnąć po obu stronach wkrętakiem płaskim te dwa występy plastikowe, blokady takie, i możemy wtedy już zdjąć zdecydowanie do góry całą osłonę młynka. Zobaczcie, jak to zrobić i w których miejscach trzeba nacisnąć. Jeden zatrzask jest w tym miejscu, a drugi tutaj. Wyciskamy je po kolei, aby odblokować.
I gotowe, osłona zdjęta. Zobaczcie, jak po wyjęciu osłony wyglądają te zatrzaski. Jak również w tych dwóch miejscach, po obu stronach. Możemy teraz wyjąć całą obudowę ekspresu. Po zdjęciu osłony elektroniki możemy przystąpić do demontażu poszczególnych części ekspresu. Po wykręceniu wkrętów Torx T15 demontuję młynek ekspresu. Dla informacji przydatne linki umieściłem w opisie mojego filmu. Przy rozbieraniu ekspresu nie ma potrzeby odpinania wszystkich przewodów elektrycznych, ale niektóre trzeba zdjąć, żeby uzyskać lepszy dostęp do dalszych części ekspresu. No niestety jest trochę zabawy, żeby to wszystko ładnie porozbierać, trzeba jeszcze parę wkrętów zdemontować. Przy ściąganiu węży wodnych zachowajcie ostrożność, żeby ich nie porozrywać. Właśnie tak wygląda ekspres po jego rozebraniu. Mamy teraz dostęp do bloku zaparzającego i możemy powoli rozkręcać jego elementy składowe. Zacznę od demontażu widocznego teraz tłoka. Ściągnę jeszcze ten widoczny wąż wodny.
Przy pomocy wkrętaka Torx T15 wykręcę z podstawy blok zaparzający. Przy pomocy dwóch wkrętaków T10 odkręcam obustronnie wkręty. Przy wyciąganiu trzpienia tłoka pamiętajcie, aby nie pomylić tych poszczególnych elementów składowych, które są na nim umieszczone. Te części na trzpieniu muszą być osadzone w takiej kolejności, jak widać. Przy pomocy takiego haczyka można bardzo łatwo zdjąć i wymienić uszczelkę, o której mowa, czyli uszczelkę trzpienia tłoka. I teraz zobaczcie, ta uszczelka jest uszkodzona, pęknięta, czyli poszarpana. Nie utrzymuje ona wody i ciśnienia w kotle podczas zaparzania kawy. I tym samym woda przedostaje się po trzpieniu do pojemnika z fusami i fusy są mokre oraz obok fusów znajduje się duża ilość wody. Jednocześnie kawa przy parzeniu jest słaba i z małą zawartością aromatu. Tą uszczelkę trzeba po prostu wymienić na nową. Do przesmarowania uszczelki użyłem smaru OKS 1110. Umieszczam uszczelkę na dnie kotła oraz dociskam ją ze wszystkich stron, aby stabilnie osadziła się w swoim gnieździe. Smaruję tym samym smarem poszczególne części i montuję je na swoich miejscach. Jeżeli uszczelki na tłoku nie posiadają śladów zużycia, nie trzeba ich wymieniać, wystarczy je przesmarować tym samym smarem. Teraz możemy składać poszczególne części ekspresu, aby dokończyć proces naprawy. Oczywiście składamy wszystko w odwrotnej kolejności do demontażu.
W całym procesie montażu warto pamiętać o tym, aby dokładnie przewody poukładać. One muszą być ułożone w swoich miejscach, ponieważ inaczej nie będzie pasować nam obudowa. Ważne jest, aby przewody nie były zbyt mocno naprężone, co może spowodować awaryjną pracę urządzenia. I jeszcze spójrzmy na wnętrze ekspresu przed założeniem obudowy. Przy składaniu obudowy te miejsca muszą być dobrze osadzone. W tych miejscach kolejno przykręcam wkręty. Przy montażu należy zwrócić uwagę, aby stabilnie i dobrze osadzić złącza elektryczne. Tych wkrętów jeszcze nie przykręcam. Przed ich przykręceniem osadzę jeszcze dwie części. Kontrola funkcjonowania i przykręcam wkręty. Jak widać, już prawie gotowe, ale jeszcze warto pod tą pokrywą osadzić zaślepki wkrętów. Będzie to estetycznie wyglądać oraz nie będą się gromadziły zabrudzenia. Zrobić to warto tym bardziej, ponieważ oryginalne zaślepki ulegają uszkodzeniu przy ich demontażu. Można śmiało powiedzieć, że są jednorazowego użytku. Nowych użyłem właśnie takich, jak widać, i z powodzeniem zastąpią oryginalne. I aby się stabilnie trzymały, przykleję je z silikonem odpornym na wysoką temperaturę. Jak widać na filmie, można taki ekspres z powodzeniem naprawić. Wymaga to tylko cierpliwości, dokładności oraz precyzji prowadzonych prac w trakcie naprawiania ekspresu.
Oczywiście należy zachować bezpieczeństwo, ponieważ we wnętrzu jest wysokie napięcie, które należy przed naprawą odłączyć. Krótko mówiąc, jeżeli czujecie się na siłach, możecie taką naprawę z powodzeniem przeprowadzić. Zostaje mi jeszcze sprawdzić działanie ekspresu oraz zaparzyć kawę. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Na koniec zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Mam nadzieję, że moje filmy mogą się przydać w naprawie różnego rodzaju sprzętu. Na tym kończę mój film i dziękuję za jego obejrzenie. Mam nadzieję, że pomogłem w naprawie sprzętu. Trzymajcie się, cześć.